Zapraszam na drugą część filmu o Palermo. Palazzo dei Normanni, znany również jako Pałac Normanów, to zabytkowy pałac położony w Palermo. Jest to jeden z najważniejszych zabytków architektonicznych w regionie. Pierwotnie zbudowany w IX wieku przez arabskich władców Sycylii, jako ufortyfikowana rezydencja, został później rozbudowany i przekształcony przez Normanów po podboju wyspy w XI wieku. Normanowie przekształcili go w Pałac Królewski i stał się siedzibą ich królów. Na przestrzeni wieków był modyfikowany przez kolejnych władców, w tym Hiszpanów i Bourbonów, ale jego arabsko-normański rdzeń pozostaje jego cechą charakterystyczną. Pałac słynie z kaplicy palatyńskiej, oszałamiającego przykładu architektury arabsko-normańsko-bizantyjskiej. Ukończona w 1140 roku za panowania Rogera II, kaplica jest ozdobiona misternymi złotymi mozaikami, drewnianym sufitem mukarnas i marmurowymi intarsjami, ukazującymi połączenie zachodnich, islamskich i bizantyjskich tradycji artystycznych. Obecnie Palazzo dei Normanni jest siedzibą Zgromadzenia Regionalnego Sycylii, ale jego części, w tym kaplica, są otwarte dla zwiedzających jako obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Porta Nuova to monumentalna brama miejska, która od wieków była jednym z najważniejszych wejść do miasta od strony lądowej. Brama została zbudowana w 1583 roku z inicjatywy wicekróla Sycylii, Marcantonio Colonna, dla upamiętnienia triumfalnego wjazdu Karola V do Palermo. Po jego zwycięstwie nad Tunisem, Porta Nuova, mimo że oficjalnie nazwana przez Senat miasta Porta Austriaca lub A Porta Imperiale, zyskała wśród mieszkańców nazwę Nowa Brama, która przetrwała do dziś. Architektura bramy nawiązuje do rzymskich łuków triumfalnych z wyraźnymi wpływami manieryzmu. Zewnętrzna fasada skierowana w stronę Corso Calatafimi zdobiona jest 4 telamonami przedstawiającymi pokonanych Maurów, symbol zwycięstwa Karola V, z których 2 ma obcięte ramiona, a 2 związane. Wewnętrzna fasada zwrócona ku miastu ma bardziej klasyczny charakter, z 4 popiersiami alegorii pokoju, sprawiedliwości, prawdy i obfitości.
Quattro Canti, oficjalnie znany jako Piazza Villiena, to barokowy plac w Palermo na Sycylii, uważany za serce historycznego centrum miasta. Znajduje się na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic, Via Maqueda i Corso Vittorio Emanuele. Plac ten dzieli miasto na 4 historyczne dzielnice: Calza, Seralcadi, Albergaria i Castellammare, stąd jego popularna nazwa Quattro Canti, czyli 4 kąty. Plac ma kształt ośmiokąta, 4 jego strony to ulice, a pozostałe 4 to niemal identyczne, wklęsłe fasady barokowych budynków. Każda fasada składa się z 4 poziomów i jest bogato zdobiona. Na najniższym poziomie znajdują się fontanny symbolizujące 4 pory roku. Na kolejnym poziomie stoją posągi 4 hiszpańskich królów Sycylii, a na najwyższym poziomie figury 4 patronek Palermo: świętej Krystyny, świętej Nimfy, świętej Oliwy i świętej Agaty. Budowa placu rozpoczęła się w 1608 roku na zlecenie hiszpańskiego wicekróla Juana Fernandeza Pacheco de Villena, a projekt przypisuje się architektowi Giulio Lasso. Quattro Canti jest nie tylko architektonicznym klejnotem, ale także ważnym punktem orientacyjnym w Palermo. Ze względu na swoje położenie i fakt, że przez cały dzień przynajmniej jedna fasada jest oświetlona słońcem, bywa nazywany Teatro del Sole, czyli Teatr Słońca. Piazza Pretoria w Palermo, znana również jako Piazza della Vergogna, czyli Plac Wstydu, to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w historycznym centrum miasta na Sycylii. W samym sercu placu znajduje się fontana Pretoria, wykonana z marmuru kararyjskiego, zaprojektowana przez florenckiego rzeźbiarza Francesco Camiglianiego. Pierwotnie stworzona dla pałaców Florencji, została zakupiona przez Senat Palermo i przetransportowana na Sycylię w 644 kawałkach. Fontanna wyróżnia się bogatą dekoracją. Otaczają ją posągi nagich nimf, trytonów, syren i innych mitologicznych postaci, co w przeszłości budziło kontrowersje wśród mieszkańców i przyczyniło się do nadania placowi przydomka Placu Wstydu. Inna teoria mówi, że nazwa ta odnosi się do ogromnych kosztów zakupu fontanny w czasach biedy i kryzysu. Posągi przedstawiają także alegorie rzek Palermo: Oreto, Papireto, Gabriele i Mare Dolce. Plac otoczony jest z 3 stron ważnymi budowlami: Palazzo Pretorio, siedziba ratusza, znana też jako Palazzo delle Aquile, kościół Santa Caterina d'Alessandria z bogatym wnętrzem w stylach renesansowym, barokowym i rokokowym, oraz 2 pałace baronów: Palazzo Bonocore i Palazzo Bordonaro. 4. strona otwiera się na Via Maqueda poprzez malowniczą klatkę schodową. Piazza Bellini w Palermo to urokliwy plac położony w samym sercu historycznego centrum miasta, w dzielnicy Calza, niedaleko centralnej ulicy Via Maqueda i Piazza Pretoria. Jest to miejsce, które zachwyca swoją różnorodnością architektoniczną i bogatą historią. Wokół placu znajdują się 3 wyjątkowe kościoły: Santa Maria dell'Ammiraglio, znana jako La Martorana, San Cataldo oraz Santa Caterina, z których 2 pierwsze są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako część arabsko-normańskiej spuścizny Palermo. La Martorana, zbudowana w 1143 roku, słynie z przepięknych bizantyjskich mozaik i unikalnego połączenia stylów normańskiego i arabskiego. San Cataldo z charakterystycznymi czerwonymi kopułami to kolejny przykład architektury arabsko-normańskiej z XII wieku. Z kolei kościół Santa Caterina w stylu barokowym zachwyca bogato zdobionym wnętrzem i jest połączony z dawnym klasztorem dominikańskim. Na placu znajduje się także Teatro Bellini, jeden z najstarszych teatrów w Palermo, którego historia sięga 1742 roku
oraz tylna fasada Palazzo Pretorio, siedziby władz miejskich. W pobliżu można zobaczyć pozostałości punickich murów, co dodatkowo podkreśla wielowarstwową historię tego miejsca. Porta Felice w Palermo to monumentalna brama miejska znajdująca się w dzielnicy Foro Italico i kwartale Castellammare. Brama została zbudowana w stylach renesansowym i barokowym w XVI i XVII wieku. Porta Felice składa się z dwóch masywnych pylonów, które nie są połączone górną częścią, co odróżnia ją od wielu innych bram miejskich. Zewnętrzna fasada zwrócona ku morzu jest bogato zdobiona w stylu barokowym z marmurowym wykończeniem, podczas gdy wewnętrzna, skierowana w stronę miasta, zachowuje bardziej klasyczny, renesansowy charakter. Podczas II wojny światowej prawy pylon został niemal całkowicie zniszczony w wyniku bombardowań, ale późniejsza restauracja przywróciła bramie jej dawny blask, choć niektóre oryginalne elementy dekoracyjne uległy utracie.
Palazzo dell'Aziza, znany również jako Castello dell'Aziza, to wyjątkowy zabytek w Palermo, będący jednym z najpiękniejszych przykładów architektury arabsko-normańskiej. Budowa pałacu rozpoczęła się w XII wieku za panowania króla Wilhelma I. Nazwa Azisa pochodzi od arabskiego słowa al-Aziz, co oznacza wspaniały lub chwalebny. Pałac został zaprojektowany jako letnia rezydencja normańskich królów, położona poza murami miasta w rozległym parku królewskim zwanym Genoardo. Jego architektura łączy elementy normańskie z wyraźnymi wpływami arabskimi, co widoczne jest w symetrycznej bryle, dekoracjach takich jak mukarnas oraz w systemie wentylacji i chłodzenia wykorzystującym wodę i wiatr.